Cześć, witam w kolejnym odcinku moich przygód z Amigą 2000 Desktop. Zamieniamy towary na desktopa. Mam już to tutaj przygotowane. Od razu mi się rzuciło w oko, że brakuje jednej śrubki. Właściwie dystansu i śrubki, tak? Ale to tam nie jest jakiś dramat. Uzupełnimy. Pacjentka nasza, którą przedstawiałem w ostatnim odcinku. Będziemy ją ładnie wkładać do oryginalnej obudowy. Tak jak każe obyczaj. Ja tą obudowę tak z grubsza wyczyściłem, ale widać tu już gdzieniegdzie ślady korozji. Najbardziej w tym miejscu. Ta płyta, którą wkładam, ona nie była w tej obudowie. Ta obudowa pochodzi z Niemiec, jak cała poprzednia Amiga 2000. Ale tam niestety bateria zrobiła siku. I nie mam pojęcia, czy to jest efekt tego, że gdzieniegdzie ją tutaj korozja bierze, czy też to jest efekt tego, że ona kupę lat leżała w garażu, w szafie jakiejś tam. No wiadomo, zimno, ciepło, mokro, sucho, to zbyt dobrze nie wpływa na metal. Ale jak się nad tym zastanawiam, to wydaje mi się, że to mogą być oba czynniki. Mają wpływ na to. Chciałem słówko powiedzieć o samej tej obudowie. No to jest kawał metalu. To jest solidne. No czegoś takiego się już teraz nie kupi. To już nie produkują takich rzeczy. Widać, że to zostało zrobione ze stali. Dobra, zróbmy przymiarkę. Którędy? Tędy. Mi się wydaje, że tak byłoby lepiej. Zdecydowanie tak. Spasujemy tutaj otwory. Czy to nie wygląda pięknie? Super. Wkręcamy Amigę. W międzyczasie biję się z myślami. Nie umiem się zdecydować na konkretny wariant. Chodzi mi o zasilacz. Czy pakować tutaj zasilacz AT? Czy zasilacz ATX? Najbliższym mojemu sercu jest zasilacz ATX. To zdecydowanie. Mniej problemów. Więcej miejsca. I wydaje mi się, że jest bezpieczniejszy. Ja zawsze miałem przygody z oryginalnymi zasilaczami. Pamiętam, jak kiedyś kupiłem do takiej Amigi 2000 kartę GVP. I nie chciała ona działać w mojej Amidze. Pisałem do sprzedawcy. Żaliłem się, płakałem, smuciłem. Pojechałem do Kamila z Katowic. Kamila kojarzycie, znacie, organizator Sacków. Włożyliśmy do jego Amigi tą kartę turbo, karta turbo ruszyła. No okazało się, że zasilacz miał problemy. Nie był w stanie uciągnąć tej karty turbo. A karty turbo do Amigi 2000 w większości wypadków są ogromne. No, prowadzą przez całą długość obudowy. Jest tam mnóstwo elementów. A to wszystko potrzebuje prądu.
Zobaczcie, jaka tu jest przestrzeń. No tu jest chyba 2 cm co najmniej. Jak to głęboko wchodzi. Nie wiem, dlaczego tak to zrobili. Jakiś powód ku temu był. Dół mamy zamontowany. Przykręcony. Zajmijmy się teraz tym stojakiem tutaj. Tutaj możemy zamontować na przykład 2 stacje dyskietek. Napęd 5,25, on wchodzi tutaj do środka. No jest miejsce na zasilacz. Tak jak już mówiłem, oryginalny zasilacz to jest mnóstwo miejsca. Ale jeszcze przemyślę temat, przeanalizuję wszystkie za i przeciw. Na chwilę obecną wezmę się, jakaś pajęczyna, wezmę się za montaż stacji dyskietek. Nie będę tutaj montował oryginalnej stacji dyskietek, chociaż takową mam. Zdecydowałem się na to, aby zamontować w tej Amidze stację dyskietek gęstą 1,76 MB. To naprawdę ułatwia amigowanie, ułatwia życie, jest mniej kombinowania. Mam już stację dyskietek. To nie jest amigowa, oryginalna stacja dyskietek. To jest pecetowy Alps. Jest taki pan, co swego czasu przerabiał te stacje. Zresztą tutaj widać nawet elektroniki trochę, mnóstwo kabelków. W środku jest gal, trochę kabelków i ta stacja działa jako amigowa, gęsta. 1,76 MB. Nakupiłem kiedyś tych stacji hurtem. No nie hurtem, bo tam kupowałem po parę sztuk. I nie zamienię ich na nic innego. Działają wybornie. Ile tutaj jest zabawy z tym, aby wkręcić stację dyskietek. Ktoś ewidentnie miał albo zły dzień, albo nie miał pomysłu. No, poszło, dobra. Na szczęście puściło. Bałem się, że uwalę śrubkę. I patrzcie, wydostałem z tego stojaka tą część górną. Teraz muszę wykręcić te dystanse. Jeden dystans mi zaginął, więc będę go musiał poszukać i uzupełnić. Muszę pamiętać. W pamięci zanotuję. Tu jest numer seryjny, tutaj wkręcamy stację dyskietek. No i biorę teraz te dystanse. Na razie wkręcę tylko 2. Pierwszy. I drugi. Ten biorę. Idziemy szukać na miarę. Dokładnie ten sam patent jest w obudowie Checkmate 1500+. Mam tą obudowę. I pierwsze co w trakcie montażu Amigi mi poirytowało, to to, że właśnie jest z tymi dystansami. Dokładnie ta sama zabawa. Dobra, mamy przykręcone. Trzyma się. Tutaj jest trochę krzywo, no. Ale damy radę to zmontować, bo to już sprawdzałem. Natomiast naprawdę czuć, że to jest blacha, ta. To nie jest to, co nowa obudowa, że musisz brać magnes, żeby sprawdzić, czy to jest papier, czy to jest metal. Bo w dotyku nie czuć za bardzo różnicy. Tutaj to wszystko się trzyma. Tak, na konstrukcja z lat 80.
Mamy? Mamy. Dobra, jeszcze 4 śrubki. Mamy to. To trzeba zamontować koniecznie. Mamy power i hard drive. Diody. Niestety w żaden sposób się tego tutaj nie przykręcam, więc to sobie lata jak mu się tam podoba. Tak raczej symbolicznie się to trzyma. Potem to podepniemy. Ale tak bardzo wstępnie możemy to sobie przypasować. Teraz już. Czy ona nie jest piękna? Ta stacja dyskietek psuje tutaj ten cały design. Nie wygląda to dobrze. No i albo zaślepkę tutaj jakąś damy, albo jakiś napęd. Bardzo mnie wkurza to, że ta Amiga nie ma tutaj przycisku power. Bardzo mocno mnie to wkurza. Jak chcemy włączyć ten komputer, no to trzeba sięgać tutaj z tyłu do zasilacza i włączać. Piękna jesteś.